Protagonista Help Wanted 2 to Jeremy, o którym mowa w pierwszym Help Wanted. Mężczyzna z poprzedniej firmy, o którym mówi Tape Girl. Jako pierwszy spotkał Glitchtrapa, był manipulowany, zwariował, a przynajmniej ja uważam, że to jest ta sama osoba. Dużo za tym świadczy, ale jest masa innych teorii i one nawet się ze sobą aż tak nie kłócą. To jest pytanie wielokrotnego wyboru. Uważa się, że tym protagonistą jest ojciec Cassie, bo ten ojciec był pracownikiem Pizzaplexa, używał FuzzWrench, testował Logride. Uważa się też, że to pracownik wspomniany w Security Breach, który obsesyjnie szukał maszyn Princess Quest. Ale teorie idą też daleko w przeszłość. Uważa się, że to przyjaciel Mike'a i zbir w masce Bonniego, który widział ugryzienie Fredbeara. Niektórzy uważają, że Jeremy jest też Jeremym Fitzgeraldem z FNAF 2, a ostatnio pojawiła się teoria, że pracował w lokacji Circus Babies jako technik. Ciasno się tutaj o tych teorii robi, a niektórzy uważają, że większość z nich, jeśli nie wszystkie, są poprawne. Opowiem wam dzisiaj, co o tych teoriach wiemy, żebyście mogli wyrobić sobie własną opinię, ale też wspomnę, co ja o każdej z nich uważam. Skąd wniosek, że protagonista Help Wanted 2 to Jeremy z Help Wanted 1? Powtórzę to, co mówiłem na ostatnim filmie. Narracyjnie robi sens, żeby nowe Help Wanted kontynuowało wątki ze starego Help Wanted, czyli w przypadku tej teorii Remember Jeremy. Osoba, która jako pierwsza miała kontakt z Glitchtrapem, teraz powraca, żeby znowu z nim walczyć i żeby znowu z nim przegrać. Ale ta gra nic nie mówi wprost. Z pozoru wygląda, jakby nie miała fabuły i miała tylko bardzo dziwne zakończenia. Ale fabułę wyjaśnia Candy Cadet. Według teorii jego opowiadania reprezentują Help Wanted 2. Mówi o pewnej kobiecie, którą zaatakowała wiedźma, zraniła ją, ale ta kobieta uciekła. Jeżeli wiedźma reprezentuje Glitchtrapa, to kobietą może być tylko Jeremy. Z wirusem mierzyło się kilka osób. Tape Girl go pokonała, więc to nie ona. Gregory też go pokonał. Vanessa przegrała i została pożarta i dopiero ktoś musiał ją ocalić. Cassie od niego nie uciekła. Ale Jeremy jako jedyny został prawie pożarty i uciekł. Uwolnił się od Glitchtrapa. Przegrał, ale przeżył, tak samo jak kobieta z opowieści. Później Candy Cadet opowiada o rewanżu, o porażce kobiety. To są wydarzenia z gry, to jest główne zakończenie Help Wanted 2. W takim razie, co sprawia, że Jeremy jest taki specjalny? Został wybrany przez Glitchtrapa. Wirus o nim pamiętał i wiedział, że jest łatwą ofiarą, więc zaciągnął go do Pizzaplexa. Wykorzystał go raz jeszcze, żeby uwolnić Mimika. Jakie to ma znaczenie? Gra rozwija historię z pierwszego Help Wanted. Łączy ze sobą wątki nowej fabuły. Mówi więcej o Glitchtrapie, o jego osobowości i nie widzę tutaj innego wyjaśnienia historii Candy Cadeta. Ja uważam, że ta teoria jest poprawna, ale możecie wyciągnąć własne wnioski. Teoria druga. Protagonista jest ojcem Cassie. Czemu tak uważamy? Słowa Cassie z ruin o jej ojcu bardzo dobrze łączą się z Help Wanted 2. Ojciec Cassie jest pracownikiem Pizzaplexa, który ma FuzzWrench. Protagonista Help Wanted 2 to też pracownik Pizzaplexa z FuzzWrenchem. Ojciec Cassie jest kolekcjonerem, w przeszłości zbierał pudełka śniadaniowe z Freddy's. Protagonista Help Wanted 2 ginie, bo Glitchtrap podsuwa mu pod nos figurki akcji i ten od razu zapomina, po co tutaj przyszedł. Ojciec Cassie pokazał swojej córce atrakcję Logride, która nigdy nie została otworzona, a protagonista Help Wanted 2 testuje właśnie tą atrakcję. Ulubiona animatronika ojca Cassie to Bonnie, a protagonista też jest powiązany z Bonnie poprzez sekret w zakończeniu. To sporo połączeń. I tu Steel pisze tą samą postać. Jeszcze przed premierą gry fandom uważał, że jest powód, czemu Ruin mówi tak dużo o jej ojcu. W salonie piękności Roxy, gdzie Cassie widzi przez maskę swoje wspomnienia, jest też sekretna notatka. Znika na jakiś czas. Masz pieniądze na jedzenie, numery telefonu na lodówce. To brzmi jak słowa ojca Cassie, który wyszedł po mleko i już nigdy nie wrócił. Ale jakie ma to znaczenie? To jeszcze więcej połączeń w fabule. Jeśli łączymy to z historią pierwszą, to i Jeremy i Cassie są rozwinięciem pierwszego Help Wanted. To dlatego oni oboje tutaj trafili, bo jest zasugerowane, że Gregory przez pewien moment był pod kontrolą wirusa jako GGY, który pomógł w zhakowaniu Pizzaplexa. W Security Breach uwolnił się i próbuje uciec, ale co jeżeli to GGY zaprzyjaźnił się z Cassie? Może Glitchtrap trzymał Jeremiego i jego rodzinę jako plan B w przypadku porażki. Po Security Breach od razu zaciągnął ich obu, jeden za drugim do Pizzaplexa. To brzmi jak bardzo ważne połączenie. Mi ta teoria bardzo się podoba. Te pierwsze dwie teorie bardzo porządnie się uzupełniają i prowadzą do jasnej i prostej historii. Ma ona mroczne implikacje, bo Cassie otrzymała maskę od swojego zmarłego ojca. Argumenty są dobre, cel teorii jest prosty. Co o tym sądzicie? Następna teoria.
Niektóre znajdźki w Security Breach mówią o przeglądzie maszyn do gier w Pizzaplex. Pewien pracownik dotarł do gry Montiego, Chiki, Bibi i do wszystkich 3 Princess Quest. Ale te maszyny z nim nie współpracują, są przenoszone, wyłączają się, gdy chce ich użyć, zaczyna doszukiwać się spisku i chce rozwiązać zagadkę maszyn, uratować księżniczkę. Maszyny go testują. Nie jest godny. Teoria zakłada, że ten szaleniec to protagonista Help Wanted 2. Czemu? No bo jest tutaj Princess Quest 4. Teoria mówi, że słowa "czemu jesteś taki specjalny" tak naprawdę odnoszą się do jego misji. On chce stać się godny. On chce ocalić księżniczkę. Niektórzy tak patrzą na tę notatkę, że ojciec Cassie zostawił ją dla swojej obsesji. Ta teoria też próbuje złączyć ze sobą fabułę ciaśniej, ale w trochę inny sposób. Wyjaśnia znaczenie Help Wanted 2, tworzy połączenia z Princess Quest i wyjaśnia, czemu Jeremy jest taki specjalny. Ale akurat tutaj jest ten problem, że te wyjaśnienia kłócą się z tym, co powiedziałem wcześniej. Nie tak Help Wanted 2 przedstawia Princess Quest. My nie mamy obsesji na punkcie tej maszyny. Nie robimy nic specjalnego, żeby stać się godni. To Wani trzyma nas za rączkę, to ona pomaga nam zebrać części Glitchtrapa. Ja mam inne wyjaśnienie, czemu protagonista jest taki specjalny i co tutaj robi. Dlatego ta teoria nie podoba mi się. Ale znowu wyciągnijcie swoje własne wnioski, bo ta teoria ma swoich zwolenników. Może trzeba coś inaczej wyjaśnić, albo trzeba coś obronić przede mną. I wtedy ja sam się z tą teorią zgodzę. Warto jest szukać odpowiedzi. 4. teoria i faworyt fandomu, o którym bardzo dużo się mówi. Protagonista Help Wanted 2 to zbir w masce Bonniego z FNAF 4 jakieś 50 lat później. Czemu tak uważamy? Ojciec Cassie jest stary, bo w młodości zbierał merch Freddy's. Bonnie tego ulubiony animatronik, a gra ma w sobie sekretną maskę Bonniego. Taką jak we FNAF 4. Wygląda znajomo. Dlatego to może być przyjaciel Mike'a. Wcześniej był tylko szumem w tle, ale teraz on i jego córka są istotni w nowej fabule. Ale jakie ma to znaczenie? Dobre pytanie, bo lepiej jest zrobić nową postać niż wyciągać kogoś sprzed 50 lat. Co taki dziadek może do tej historii dodać? No, może dodać Bite Victima. Spójrzcie na to w taki sposób. Glitchtrap to technologia, która zbiera informacje i w Help Wanted poznaje ogromny kawałek fabuły Five Nights at Freddy's. Widzi gry indie, zabójcę, zabójstwa, a wiecie co byłoby jeszcze lepsze? Gdyby spotkał naocznego świadka tych wydarzeń, na przykład zbira w masce Bonniego. On mógł opowiedzieć wirusowi o swoich przeżyciach i tylko on mógł to zrobić. No, on lubi jakiś inny zbir. To super punkt widzenia, bo jest bardzo spójny z nową fabułą, ale nie jestem do tego całkowicie przekonany, bo mało znaczenia mają te wspomnienia w fabule. Może Glitchtrapowi zależało na informacjach na temat Aftonów. Może dlatego Gregory wygląda jak Bite Victim, bo Glitchtrap zbudował swojego Sugusa na bazie wspomnień zbira. Ciężko powiedzieć. To jest jedyny sposób, na jaki ja jestem w stanie to wyjaśnić, choć wciąż nie do końca mi się podoba. Ale zrobiłem co mogłem, nie? Jeśli chcecie obronić tą teorię, to możecie z tego skorzystać i pociągnąć ten pomysł jeszcze dalej. Trochę sensu ma. Ale jak inaczej wyjaśnić tą maskę? Mam pewien pomysł. Glitchtrap wymaga od swoich Sugusów maski. Może nawet specyficznie maski królika. Wani zrobiła sobie maskę, ale koło Jeremiego też jest mowa o masce halloweenowej. Kiedyś myśleliśmy, że odciął sobie twarz, ale maska robi tutaj więcej sensu. Może Jeremy przyniósł Glitchtrapowi najzwyczajniejszą maskę Bonniego. Wtedy ten easter egg zwracałby uwagę na Help Wanted 1, a nie na zbirów. To proste i fajne wyjaśnienie, ale zdecydujcie sami, w co wolicie wierzyć. Obie te opcje mają sens, więc otworzyłem przed wami 2 możliwe furtki, od których można pójść z tą teorią dalej. Ten temat może jeszcze wrócić w następnej grze. 5. teoria. Uważa się, że Jeremy pomoc trzeba to tak naprawdę Jeremy Fitzgerald z FNAF 2. Czemu tak uważamy? No, tylko dlatego, że tak samo się nazywają. Skoro łączymy go ze wszystkim, to fani postanowili też połączyć go z FNAF 2, transakcja wiązana. Ale nie jest to za dobra teoria, tutaj nie ma teorii, to tylko dosyć bezcelowy bonus. Scott często powtarza te same imiona, jedno z zabitych dzieci też nazywa się Jeremy. No i nie widzę tego pomysłu głównie dlatego, że Fitzgerald jest głównym podejrzanym o bycie ofiarą The Bite of 87. Jego szanse są naprawdę minimalne. Gdyby chodziło tutaj o Fitzgeralda, to tutaj też chodziłoby o jego wspomnienia, które dotarły do nowej fabuły, które mają wpływ na stworzenie gry Help Wanted, ale niewiele za tym świadczy. Chciałbym zobaczyć tam coś na temat ugryzienia, żeby mnie ten pomysł przekonał. Póki co nie ma tutaj nic, od co mógłbym w ogóle oprzeć moje wyjaśnienie. Po prostu tak samo się nazywają. Ale nie atakujcie osób, które uważają, że to jest Jeremy Fitzgerald. Mimo wszystko to nieistotny bonus nikomu nie szkodzi. A może ten ktoś ma jakieś faktyczne argumenty, żeby tą teorię obronić? A nawet jeśli nie, ma prawo tak uważać, niewiele to zmienia. Ostatnia, 6. teoria jest bardzo świeża. Uważa się, że protagonista Help Wanted 2 to technik, który pracował w Sister Location. Czemu tak uważamy?
Głównie dlatego, że gra posiada cały segment Sister Location, który nie ma żadnego wyjaśnienia. Teorie biorą pod uwagę też inne podobieństwa w Security Breach, w Ruin. Nie ma tego dużo i łatwo jest to odrzucić, ale powiem wam, jak mogłoby to wyglądać. Tak jak Sbir, tak jak Fitzgerald, technik pracujący w Sister Location jest wyjątkowy, bo posiada informacje z miejsca, o którym prawie nikt nic nie wie, który jest mocno związany z Aftonami. Zwróćcie też uwagę na to, że maska Vani potrafi wydobyć z siebie wspomnienia. Widzimy to w Ruin, gdy Cassie widzi siebie i Grzesia i notatkę od swojego ojca. I tak samo segment Sister Location mógł być wspomnieniami technika. Mogłoby to też wyjaśnić dziwny Scooper w Ruin, jeżeli Glitchtrap i Mimik próbowali stworzyć swoją wersję Scoopera na bazie wspomnień technika. Ale znowu, jeżeli naprawdę o to chodzi, to te wspomnienia powinny mieć większy wpływ na fabułę, a nie mają. Gdyby Glitchtrap opierał się o wspomnienia Jeremiego, to chciałbym, żeby te wspomnienia były w Help Wanted 2 pokazane, a mamy tutaj pokazane pluszaki przedstawiające główną szóstkę ofiar. Dlatego nie podoba mi się to wyjaśnienie, ale jako jedyne wyjaśnienie poziomu Sister Location. Jeżeli chcecie ten temat podrążyć, to zapraszam, podzielcie się własnymi przemyśleniami i może uda się z nich coś więcej wyciągnąć. Temat jest ciekawy, po prostu za mało za nim świadczy, za dużo gdybań, za mało konkretów, ale może jest tutaj coś więcej. Tak więc pokazałem wam 6 różnych teorii o protagoniście Help Wanted 2. Co sądzicie? W różne kierunki to idzie, ale przy paru innych wyjaśnieniach niż moje dałoby się ze sobą wszystkie te opcje połączyć. Ja uważam, że chodzi tutaj o Jeremiego pomoc trzeba i o ojca Cassie. Te dwie teorie dają bardzo dużo głębi do wszystkiego, co się tutaj dzieje i nadają znaczenie nie tylko protagoniście, ale też Cassie. Cassie jest córką pierwszej osoby, która miała kontakt z Glitchtrapem. Dlatego tutaj jest. Dlatego Glitchtrap próbuje ją wykorzystać. Nie podoba mi się teoria o kolesiu, który miał obsesję na punkcie maszyn. To fajne połączenie, ale kłóci się z moimi ustaleniami. Uważam, że Sbir w masce Boniego to jest bardzo prawdopodobna opcja, ale nie jest aż tak silna, aż tak oczywista, jak to wszyscy traktują. Dlatego dałem wam drugie wyjaśnienie. Na ten moment sam nie mam zdania. Jeżeli to jest Sbir w masce Boniego, to chciałbym, żeby następne gry to poruszyły w kontekście Cassie. Zobaczymy. No i nie sądzę, żeby to był ani Jeremy Fitzgerald, ani technik Sister Location, za mało za tym świadczy. Wydaje mi się, że wszystko kręci się wokół tego, że protagonista jest po prostu Jeremym pomoc trzeba. Na dzisiaj to tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Powiedzcie, co sądzicie, które teorie na temat Jeremiego najbardziej was przekonują. Jeżeli nie widzieliście mojego poprzedniego filmu o zakończeniu Help Wanted 2, to zapraszam do obejrzenia. Są symboliczne, są dziwne, więc dużo wyjaśnień jest tutaj potrzebnych. Teraz jest też czas 10. rocznicy FNAF, więc spójrzcie na mój ostatni odcinek na temat tego, czego się teraz spodziewać.